Witajcie! Dzisiaj tematem filmu jest szkatułka ubrana w kwiaty. Zapraszam do oglądania. Przed przystąpieniem do pracy całe pudełko oszlifowałam papierem ściernym, a teraz brzegi wieczka oklejam taśmą malarską, tak aby powstał mi margines szeroki na około centymetr. Następnie wieczko maluję na biało farbą akrylową. Serwetkę docinam sobie tak, aby pasowała do białej powierzchni na wieczku. Następnie rozwarstwiam ją i przyklejam do pudełka klejem do decoupage. Kiedy mam do przyklejenia tak duży fragment serwetki, najczęściej robię to tak, że smaruję sobie klejem przedmiot, następnie układam na nim serwetkę i dociskam porządnie przez folijkę do dokumentów, potem usuwam folijkę i kolejny raz smaruję od góry klejem. Pudełeczko od środka oraz na dole maluję bejcą w kolorze ostrężyna. Owalna ramka wykonana jest z HDF-u, czyli śliskiego materiału, dlatego pracę nad nią rozpoczynam od pomalowania jej podkładem. Wyciski wykonałam z gesso, dlatego że potrzebowałam, aby były elastyczne. Po całkowitym ich wyschnięciu przemalowałam je farbami akrylowymi. No i tutaj widać też, że brązową farbą obmalowałam wieczko. To dlatego, że pierwszy pomysł na wykończenie pudełka był inny niż widzieliście na zdjęciach, a ostatecznie zdecydowałam się wykończyć wieczko również wyciskami. Tutaj muszę jeszcze dodać, że podczas malowania na bieżąco przecieram wyciski wilgotną chusteczką, aby nieco złagodzić kolory i podkreślić wzory wycisków.
Do farb czarnej, brązowej i zielonej dodaję nieco pasty żelowej i taką mieszankę nakładam szpatułką na ramkę. Kiedy ramka jest już sucha, nakładam na nią puder antyczny w kolorze mokka. Ja tutaj korzystam z tego pudru tak jak z farby, po prostu nakładam jego cienką warstwę pędzelkiem. Z masy lekkiej tworzę wyciski, dzielę je na mniejsze części i przyklejam do wieczka pudełka klejem magicznym. Kiedy wyciski są już suche, przemalowuję je na brązowo farbą akrylową i na bieżąco nadmiar farby usuwam wilgotną chusteczką. Taki zabieg bardzo ładnie podkreśli wzór wycisku. Jeszcze tylko przypomnę, że po każdym etapie pracy zabezpieczałam pudełeczko lakierem. W sytuacji, gdyby coś mi nie wyszło, z lakieru zdecydowanie łatwiej usunąć jest właśnie taką wpadkę.
Rameczkę przyklejam do wieczka pudełka klejem magicznym. Układam sobie kompozycję na ramce i sklejam za sobą wszystkie elementy. Następnie bielę rameczkę, jej wnętrze oraz kwiaty i ptaszka. Dla delikatnego postarzenia w kilku miejscach dodaję nieco pasty woskowej w kolorze brązowym. Gotowe pudełeczko wygląda tak. Listę użytych materiałów jak zawsze znajdziecie w opisie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.